Jakiś czas temu poznaliśmy, co to jest formatowanie warunkowe oraz jak z niego korzystać. Dziś skupimy się na rozszerzeniu tego tematu i zrobimy 3 użyteczne narzędzia, które przy spełnionym warunku będą stosować formatowanie warunkowe do zaznaczenia odpowiednich zakresów. Ja jestem Piotrek, a teraz rozpocznijmy. Zaczniemy od kalendarza, który będzie podświetlał aktualną datę. Stworzyłem już sobie prosty zarys kalendarza. Uzupełnijmy go o daty. Wpisujemy w czwartek 1 luty. Teraz przeciągnijmy sobie formułę aż do niedzieli. Moglibyśmy uzupełnić każdy poniedziałek i przeciągnąć formułę, ale jest szybsze rozwiązanie. Wystarczy, że w kolejny poniedziałku zrobimy formułę równa się data z niedzieli plus 1. We wtorku wystarczy, że dodamy 1 do poniedziałku i możemy przeciągnąć tę formułę do końca tygodnia. Teraz zaznaczamy cały tydzień i przeciągamy go w dół. Marzec mnie nie interesuje, więc go usuwam, a malarzem formatów koloruję sobie puste komórki jak na początku. Nie trzeba tego robić, ale tak mi się bardziej podoba. Możemy zacząć tworzyć narzędzie do kolorowania aktualnej daty. Dzień, w którym nagrywam ten film, to piątek 2 luty. Pokażę Ci najpierw, jak to narzędzie będzie działać, jeśli będę ręcznie zmieniał daty, następnie zastosujemy to samo do formuły dziś. Wpiszmy sobie tutaj datę, na przykład walentynek. Zaznaczamy nasz zakres, na którym formatowanie ma działać. Wchodzimy w formatowanie warunkowe i wybieramy nową regułę. Następnie przechodzimy do ostatniej opcji i wpisujemy naszą formułę. Zaczynamy pisać, równa się, wybieramy komórkę, która ma być zakolorowana w momencie, gdy warunek zostanie spełniony. Wybieramy pierwszą komórkę w naszym kalendarzu, równa się, komórka, w której mamy datę. Teraz zwróćmy uwagę na to, że pierwsza komórka wstawiła się jako zablokowana. Jeśli tak zostawimy i zaakceptujemy to w momencie, gdy nie uzupełnimy żadnej daty, cały nasz kalendarz się zamaluje. Tego nie chcemy. Cofamy zmiany skrótem Ctrl+Z, wracamy do naszego formatowania i to, co musimy zrobić, to odblokować pierwszą komórkę, by na spokojnie mogła być wyszukiwana w całym naszym kalendarzu. Ponownie zatwierdźmy i zobaczmy, co się zmieniło. Mamy zakolorowaną wybraną datę. Zmieńmy ją na inną i zobaczmy, czy nasze formatowanie zadziała. Kolorowanie przeskoczyło na kolejną datę, więc wszystko zostało zrobione dobrze. W takim przypadku możemy teraz spowodować, by była zakolorowana dzisiejsza data, ale tak, by codziennie to zamalowanie się zmieniało. Wystarczy, że w naszej komórce wpiszemy formułę równa się dziś, otwórz nawias, zamknij nawias. Data zgadza się z moją datą systemową. Możemy jeszcze bardziej to usprawnić. Wejdźmy ponownie w formatowanie warunkowe i po drugim równa się zamiast odwoływać się do komórki wpiszmy formułę dziś. Pamiętając o nawiasach na końcu i zatwierdźmy. Usuńmy teraz naszą datę z komórki i zobaczmy, czy wszystko działa jak powinno. Jest OK, nasza data jest wciąż zakolorowana, czyli nasze formatowanie działa tak jak powinno. Codziennie będzie się zmieniać aż do końca lutego. Wykonajmy teraz kolejne fajne narzędzie, które w zależności od tego, jaki wybierzemy parametr, podświetli nam konkretny wiersz. Mam zrobiony cennik za poszczególne produkty. Powiedzmy, że chcemy stworzyć narzędzie, które po wpisaniu kodu towaru podświetli konkretny wiersz, dzięki któremu będzie łatwiej odszukać dany produkt. Zaznaczamy cały zakres, w którym ma obowiązywać nasze formatowanie. Wchodzimy w formatowanie warunkowe i ostatnią opcję. Zaczynamy pisać naszą formułę, równa się, komórka, która jest zmienna, czyli w naszym przypadku kod towaru, równa się, komórka, która będzie przez nas zmieniania. Wybierzmy formatowanie, by cały zakres wypełniał się takim kolorem. OK. No i nie działa, co poszło nie tak. Wróćmy do naszej formuły. Znowu pierwsza wartość jest całkowicie zablokowana. Uwolnijmy ją, ale nie całkowicie, w przeciwnym razie zamaluje nam się tylko komórka, która posiada dokładnie to, co wpiszemy w naszą komórkę J3. Chcemy, by Excel wyszukał w całym zakresie, zakolorował tylko wiersz, w którym jest nasza cyfra. W takim przypadku zostawiamy tylko $ przed B. Zatwierdzamy i sprawdzamy, czy działa. Zakolorowało nam odpowiedni zakres, a co się stanie, gdy zmienimy nasz wybór? Podświetlenie przeskoczy na kolejny wiersz. Taki sposób jest o tyle ułomny, że możemy zaznaczyć nim tylko jeden wiersz na raz. Wpiszmy sobie po przecinku 1 oraz 2.
Nie działa, ponieważ Excel widzi to jako cyfrę 1,2. Może zatem pośredniku? Niestety to już nie jest dla Excela cyfra, dlatego też nie działa. Przejdźmy zatem do trzeciego przykładu, w którym na podstawie tej samej tabeli pokażę, jak zrobić zaznaczenie wielokrotne. Stwórzmy sobie formułę pomocniczą przed lub za naszą tabelą z produktami. Ja zrobię za, ponieważ będzie lepiej widoczne. Nazwę ją po prostu X, ponieważ będzie ona potrzebna tylko do zaznaczania komórek właściwych. Ponownie zaznaczamy zakres, który ma być podświetlany. Wchodzimy w formatowanie warunkowe i tworzymy nową regułę na podstawie formuły, tak jak w poprzednim przykładzie. Wpisujemy równa się, wybieramy komórkę, w której będziemy wstawiać nasze xy dla kolumn, które chcemy zamalować, tak jak wcześniej uwalniamy tę komórkę i zostawiamy $ tylko przed kolumną, znowu równa się i teraz w cudzysłowie wpisujemy x. Wybieramy nasze formatowanie, jakie chcemy zastosować do tych komórek. OK, teraz w kolumnie x wpisujemy xy przy wierszach, które chcemy zamalować. Jak widzimy, nasze komórki się zaznaczają. By je odznaczyć, wystarczy usunąć xy. Stworzyliśmy proste narzędzia wykorzystujące formatowania warunkowe. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć kolejnych filmów. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.